Cześć! Przed nami 11 odcinek z cyklu Lekcje pływania z Neptunem. Dzisiaj zajmiemy się pracą ramion do kraula na piersiach. Zapraszam do oglądania. Tak jak wspomnieliśmy na poprzedniej lekcji, kraul jest najszybszą techniką pływania. Praca rąk w kraulu stanowi nawet do 93% napędu. Moglibyśmy dziś opowiadać o fazach pracy ramion, łokciu, kontakt, trzeciej zasadzie dynamiki Newtona oraz tempie pracy nóg. Ale nie zrobimy tego z kilku powodów. Po pierwsze, zanim skończylibyśmy wykład, uczestnik naszych zajęć byłby już pewnie mocno znudzony i nie spróbowałby swoich sił w wodzie, a przecież w początkowej fazie nauki pływania chodzi przede wszystkim o kontakt z wodą. Po drugie, w naszej szkole wyznajemy zasadę, żeby na początku technikę upraszczać do absolutnego minimum, więc nie komplikujmy spraw w momencie, kiedy nie przyszła na nie jeszcze odpowiednia pora. I po trzecie, kiedy uczestnik naszych zajęć opanuje najprostszy sposób pływania kraulem, przyjdzie czas na technikę sportową i wtedy z pewnością wrócimy do tematu. Podsumowując, na dzisiejszej lekcji nasze ręce będą pracowały pod wodą i nad wodą, a nogi będą pracowały po prostu mocno. Ale zanim przejdziemy do lekcji, powinniśmy w ramach rozgrzewki przypomnieć sobie parę ćwiczeń oddechowych. Jeśli ich nie pamiętacie, u góry ekranu właśnie wskoczyła karta z linkiem. Zatem, skoro jesteśmy już rozgrzani, to czas na wprowadzenie pracy ramion do kraula na piersiach. Zaczniemy od ćwiczenia, które wykonamy na lądzie. Zobaczcie. Stajemy twarzą do ściany. Deskę trzymamy dwoma rękami i przykładamy ją do ściany na wysokości barków, mocno się pochylając. Jedną rękę prowadzimy w dół i do tyłu wzdłuż tułowia. Po wyprostowaniu ręki przynosimy ją górą. Po zakończonym ruchu robimy wdech poprzez podniesienie głowy do góry i dopiero zaczynamy pracować drugą ręką. Cały cykl powtarzamy kilkukrotnie. Ćwiczenia, które wykonujemy na lądzie, są ogromnie ważne w pierwszej fazie nauki pływania. Dają one również możliwość przećwiczenia ich w domu. Po krótkim wprowadzeniu rąk do kraula na brzegu basenu przechodzimy do wykonania tego ćwiczenia w wodzie. Na początek zadanie wykonamy z oddechem przez podniesienie głowy do góry. Zobaczmy. Deskę ósemkę trzymamy dwoma rękami nad głową. Ręce są wyprostowane, a głowa umieszczona między ramionami. Zadanie rozpoczynamy od poślizgu na piersiach. Głowa schowana jest pod wodą, nogi pracują mocno. Ruch rozpoczynamy od puszczenia deski jedną ręką i poprowadzenia jej pod wodą wzdłuż ciała. Po jej wyprostowaniu przenosimy ramię nad wodą i łapiemy deskę. Po zakończeniu ruchu wypuszczamy powietrze do wody, a nabieramy je podnosząc głowę do góry. Następnie wykonujemy ruch drugą ręką, kończąc kolejnym oddechem. Cały cykl powtarzamy kilkukrotnie na całej długości basenu. Kolejne ćwiczenie ponownie zrobimy na lądzie. Tym razem do pracy ramion dołożymy oddech, który wykonamy poprzez rotację głowy i ciała. Jak wspomnieliśmy w poprzednim odcinku, koordynacja pracy ramion, nóg i oddechu jest niezmiernie ważna w pływaniu kraulem. Stajemy twarzą do ściany. Deskę trzymamy dwoma rękami i przykładamy ją do ściany na wysokości barków, mocno się pochylając. Jedną rękę prowadzimy w dół i do tyłu wzdłuż tułowia, rotując jednocześnie głowę. Wzrok kierujemy na bok. Po wyprostowaniu ręki głowę kierujemy w dół, a rękę przenosimy górą. Palce cały czas są złączone. Głowa rotowana jest na stronę ręki, która zaczyna pracować. Ćwiczenie wykonujemy na jedną, a później na drugą stronę. Po tym wprowadzeniu ćwiczenia na brzegu basenu wracamy do wody. Deskę ósemkę trzymamy dwoma rękami nad głową. Nasze ręce są wyprostowane, a głowa umieszczona między ramionami. Zadanie rozpoczynamy od poślizgu na piersiach. Głowa schowana jest pod wodą. Wykonujemy wydech i pracujemy mocno nogami. Ruch rozpoczynamy od puszczenia deski jedną ręką i poprowadzenia jej pod wodą wzdłuż ciała. Jednocześnie rotujemy głowę i nabieramy powietrze. Po zakończeniu ruchu pod wodą ręka jest wyprostowana. W tym momencie chowamy głowę pod wodę, po czym przenosimy rękę nad wodą do ponownego chwytu deski. W tej pozycji robimy wydech
i wytrzymujemy kilka sekund, po czym wykonujemy cały ruch ponownie. Jeżeli umówimy się, że ćwiczenie wykonujemy na dystansie 2 długości basenu, jedną długość pokonujemy pracując ręką prawą, a drugą długość ręką lewą. Zanim przejdziemy dalej, zwróćmy uwagę na błędy, które mogą się pojawić podczas wykonywania tego elementu. Palce dłoni są rozstawione. Żeby zwiększyć efektywność pływania, palce naszych dłoni muszą być złączone. Ręka prowadzona pod wodą nie pracuje wzdłuż ciała. Jeżeli dłoń przekracza oś ciała lub wprowadzona jest do wody zbyt daleko od głowy, może to spowodować, że będziemy płynąć wężykiem. Zbyt krótki ruch ramienia pod wodą powoduje mniejszą efektywność naszego pływania. Kolejnym ćwiczeniem z tej serii będzie praca raz prawą, raz lewą ręką. Na chwilę obecną zostajemy przy oddechu co jeden ruch ręki. Spójrzmy. Zadanie wykonujemy analogicznie do poprzedniego. Tym razem pracujemy raz jedną, raz drugą ręką. Instruktor cały czas powinien korygować wcześniej omówione błędy. Jeżeli ćwiczenie z oddechem co ruch nie sprawia Wam już większego problemu, powinniśmy delikatnie utrudnić zadanie i wykonać ćwiczenie z oddechem co 2 i co 3 ruchy ramion. Zobaczcie. Zadanie opieramy na tej samej zasadzie, co poprzednie w dniu dzisiejszym. Na początek popłyniemy dokładankę do kraula z oddechem co 2 ruchy ramion. Dokładanka do kraula z oddechem co 2 ruchy ramion. Oddech na lewą stronę. Dokładanka do kraula z oddechem co 2 ruchy ramion. Oddech na prawą stronę. Następnie ćwiczenie wykonamy z oddechem co 3 ruch ręki. Zauważcie, że w tym przypadku oddech wypadnie raz na lewą, raz na prawą stronę. Po opanowaniu zadań z deską możemy spokojnie przejść do przećwiczenia tych elementów w ramach dokładanki do kraula bez deski. Pewnie nie było łatwo, ale wiem, że daliście radę. Tym razem zamiast deski dokładamy jedną dłoń na drugą, rozpoczynając nasze ćwiczenia od strzałki na piersiach. Dokładanka do kraula bez deski. Pracujemy lewą ręką z oddechem co ruch. Dokładanka do kraula bez deski. Pracujemy prawą ręką z oddechem co ruch. Dokładanka do kraula bez deski. Pracujemy raz prawą, raz lewą ręką z oddechem na prawą stronę. Dokładanka do kraula bez deski. Pracujemy raz prawą, raz lewą ręką z oddechem na lewą stronę.
Przekładanka do kraula bez deski. Pracujemy raz prawą, raz lewą ręką z oddechem co trzeci ruch ręki. W tym odcinku mamy za sobą dokładanki do kraula z deską i bez deski. Tym razem czas na ćwiczenie nazywane przekładanką do kraula. To zadanie wykonamy bez deski. Ręce będą pracowały jednocześnie, a ich ruch na przemian stronny nazywamy cyklem pracy ramion. Zauważcie, jak dużo się dzieje przy okazji ćwiczeń do omawianej techniki. Nie spieszcie się jednak. Możecie spokojnie podzielić te zadania na kilka jednostek lekcyjnych, tak żeby spokojnie opanować każde ćwiczenie. Przekładanka do kraula z oddechem co jeden cykl pracy ramion. Zadanie rozpoczynam od leżenia na piersiach. Nogi pracują mocno. Jedna ręka ułożona jest wzdłuż tułowia, druga wyprostowana, wyciągnięta nad głową. Ruch wykonujemy na przemian stronnie, pamiętając, że ręka, która jest przy głowie, będzie pracowała pod wodą, natomiast ręka ułożona przy ciele nad wodą. Możemy porównać ten ruch do krążenia ramion do przodu. Pamiętajcie również o oddechu, który w tym przypadku wykonamy co jeden cykl poprzez rotację tułowia i głowy. Wdech wykonujemy na stronę ręki, która pracuje pod wodą. Po wykonanym cyklu chowamy głowę do wody, liczymy powoli do 3, wypuszczając powietrze. Po wszystkim wykonujemy kolejny cykl. Następnym analogicznym ćwiczeniem będzie przekładanka do kraula z oddechem co trzeci cykl pracy ramion. Wykonując przekładankę do kraula z oddechem co trzeci cykl ramion, zbliżamy się do pływania całą techniką. Wystarczy, że delikatnie przyspieszymy pracę ramion, a każdy cykl zaczniemy wykonywać płynnie. W przypadku dokładanek do kraula łatwiej było nam pamiętać o pracy nogami. W tym momencie musimy być skupieni, żeby nogi pracowały w sposób ciągły, kiedy wykonujemy kolejne cykle pracy ramion. Płyniemy na piersiach, wykonując kolejne cykle pracy ramion. Powoli wypuszczamy powietrze. Co trzeci cykl rotujemy głowę i tułów, wykonując wdech. Błędem w tym ćwiczeniu będzie zbyt długie trzymanie głowy w pozycji do wdechu. Może to powodować, że nasze ciało będzie mniej stabilne i będziemy obracać się na plecy. Za nami wprowadzenie uproszczonej techniki pracy ramion do kraula. Ćwiczeń było dużo, więc pamiętajcie, żeby pracować nad nimi do momentu, kiedy poczujecie się pewnie wykonując dany element. Pamiętajcie również, że odpowiednia synchronizacja pracy nóg, ramion i oddechu będzie kluczem do Waszego sukcesu. Pewnie będzie wymagało to trochę czasu, dlatego też nie poddawajcie się i pracujcie cierpliwie. W kolejnym odcinku wprowadzimy pracę nóg do stylu klasycznego. Zapraszam i do zobaczenia.